Witam Was wszystkich serdecznie ponownie już z mojego domu. Wróciliśmy z urlopu. Urlop stanowczo był za krótki, 2 tygodnie, ale dla mnie to i tak za krótki, ponieważ spędziliśmy go z rodziną mojego partnera tydzień praktycznie i tydzień u mnie. I to stanowczo jest za krótko. No a realia są jakie są i trzeba wracać do pracy. Ale mam nadzieję, że już albo do końca roku, albo w przyszłym roku wracamy na stałe do kraju. Także nie mogę się tego doczekać. Ale na tą chwilę muszę poświęcić się w tym momencie tu i teraz dla tej pracy, dla tego domu. I tutaj będziemy dalej robić biżuterię, zbierać kamyczki, kupować porcelanę i o tym będzie o tym będą nasze filmy. W ostatnim filmie powiedziałam Wam, znaczy przedostatnim, jak wyjeżdżałam, że wstawiam kamyki na polerowanie na już ostatnie 2 tygodnie. Tak, i polerowały się 2 tygodnie i za chwilę Wam pokażę, co wyszło z kamyczków. W końcu nadeszła ta chwila. Po 2 tygodniach sprawdzimy, jak wyglądają dzisiaj kamyczki. Idziemy z tym do kuchni. No i wysypałam je na parapet i tak się prezentują. Wszystkie praktycznie się świecą, wyglądają przepiękne. Kwiatek, posuń się. Tylko te 3 nie mają połysku, a reszta wygląda przepięknie. A najbardziej świecą się te. Tak sobie myślałam, czy by jeszcze nie puścić na kilka dni z takimi gumeczkami, już z samą wodą i tymi gumeczkami i zobaczyć, co by wyszło po 2-3 dniach. A jeszcze przypomniała mi się taka historyjka z takiej wioski albo z miasteczka, no nie wiem co to było, to jakaś tam przesiadka, moja przesiadka w drodze do domu w Kozłowie, to chciałabym Wam pokazać, bo to nagrałam, to było śmieszne. Teraz jestem w Kozłowie, to jest mój punkt, moja przesiadka. I ogólnie to chciałam powiedzieć, że tu wrony chyba zawracają, nie? Tu nawet nie ma budynku, po prostu dookoła są tylko perony. No jestem zdziwiona, pytam się konduktora, a tutaj nie ma stacji? A konduktor do mnie mówi, że słucham? W Kozłowie? No proszę pani. No zdziwił się, że ja głupia może. No jeszcze zostało jakieś takie naleciałości w Polsce, takie nieraz wredniaki są. Jak ja bym była 10 000 razy w jakimś Kozłowie. I mam dla Was jeszcze kilka urywków z Polski. Nagrałam troszeczkę z ogródka, troszeczkę z nadmorza i troszeczkę z prac domowych, więc zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, plany planami, a życie i tak nam zweryfikuje to, co będziemy robić. Miałam jechać na kamyczki, wszystkie przyjemne rzeczy, które lubię robić. Niestety czas i miejsce zweryfikowało to, co muszę naprawdę zrobić, więc komunię już za mną, a teraz trzeba się zająć moim ogrodem, który stoi sam i moi rodzice się zajmują tym ogrodem podczas naszej nieobecności, więc teraz wolałabym, żeby tego nie robiła. Skoro my jesteśmy, to obetniemy tutaj, skosimy tutaj trawkę i troszeczkę podpielimy wszystko, co trzeba. No i zanim jeszcze skoszę trawkę, to chciałabym zebrać sobie mniszek i bluszczyk kurdybanek, którego tutaj jest bardzo dużo. Ususzę sobie na herbatkę i
Przepis mogę Wam dokładny podać na ten syrop z mniszka. A wygląda ta trawka bardzo ładnie i chciałabym ją zostawić. Niestety to są już moje ostatnie dni i wolę pomóc mojej mamie. Wczoraj posiałyśmy jakieś warzywka, a dzisiaj jest ładna pogoda i łapię tą pogodę między deszczami, bo cały czas spada, a dzisiaj zapowiadają nawet burze, więc musimy szybko skosić trawkę. To ja idę w kwiatki. Ile tych kwiatków będziesz zbierać? No musi być 500 kwiatków na litr wody i kilogram cukru. Jeszcze mi zostało 100. Jeszcze trochę ci 100 tylko? No, no tak się wydaje, to szybko. Tutaj Wam pokażę mój prezent od mojej przyjaciółki. Te są, wszystkie są, wszystko jest w komplecie. Zabieram się za czyszczenie tego i renowację tej półeczki, ale to trzeba wszystko pojedynczo umyć, bo to stało kupę lat w piwnicy. Super, nie? Też mi się podoba. A po wyczyszczeniu ona się prezentuje tak i stwierdziliśmy, że po prostu nie będziemy już tego szlifować i czyścić, po prostu zrobimy to z czasem drewniane. A na tą chwilę tak zostanie i może powiesimy ją na ścianie jutro. Może jutro ją powiesimy. A jeżeli nie, to tak zostanie. Bo nie chcę też obciążać, bo to jest już sputwiałe i ten tył jest ogólnie zbutwiały, więc tyle tylko, że wyczyściliśmy, ale powiem, że mi się mega podoba. Po prostu tak to pięknie wygląda, że jeszcze nie możemy, siedzimy, nie możemy się nadziwić, jakie to jest piękne. Także może w przyszłości zamienimy to na drewno, ale na razie jest całkiem spoko. No i tak, marzenia się spełniają. Prawie już na ostatni dzień mojego urlopu przyjechałam i jesteśmy nad morzem. Zaraz będziemy szukać malutkich bursztynków. Kocham nasze morze. Po prostu nie ma znaczenia, czy jest zimno, czy wiatr jest, czy pada. Ja mogę być tutaj i spędzać czas bez przerwy. A w szczególności, kiedy jest ze mną moja najbliższa rodzina. Ponieważ w filmie pokazywałam Wam, że robiłam syrop z mniszka i nie dałam Wam tam przepisu, to powiem Wam, jak to zrobiłam. Ja gdzieś tam z internetu wyczytałam i tak co roku, no może nie co roku, ale kiedy jest taka możliwość, to robię. Zbieram 500 kwiatków, 500 główek mniszka kwiatków, rozkładam to na jakimś materiale, na jakąś tam godzinę, żeby wyszły robaczki. Potem, bo kwiatków się nie myje, żeby został ten pyłek. Potem je wrzucam do garnuszka, zalewam litrem wody i gotuję tak przez pół godziny. Zostawiam to na noc,
lub na kilka godzin, po czym to scedzam, wyciskam przez gazę i ten wywar gotuję z kilogramem cukru przez kolejne jakieś tam pół godziny. Wtedy zlewam do słoiczków, zakręcam, stawiam do góry nogami. Można też zawekować, kto jak woli. Mnie się w takiej formie przetrzymują. Raz nawet kiedyś zapomniałam o słoiczkach, które schowałam gdzieś w szopie i przetrzymały się 4 lata. Po otworzeniu były normalne, nic się z nimi nie działo. Raz też spróbowałam z brązowym cukrem, wyszły też super. Także polecam na zimne, chłodne dni, na odporność dodawać sobie do herbatki. Także w internecie można znaleźć różne przepisy. Ja korzystam z tego przepisu i dla mnie jest to super taki dodatek do herbatki. A dodatkowo jeszcze bardzo często robię złote mleczko w słoiku. Te akurat jest z mlekiem migdałowym, a można wybrać jakie kto woli. Na litr wody migdałowej, czyli mleka, wsypuję sobie 2 łyżeczki kurkumy, łyżeczkę imbiru, łyżeczkę cynamonu i troszeczkę, pół łyżeczki pieprzu. Jak ktoś lubi, to również można dodać jakiś miód, ale jest to niekonieczne, ponieważ potem i tak traci wartość po zagotowaniu ten miód. Więc ja nie dodaję. Sprawdzam tylko, czy ten akurat się nie zassał, więc zużyję go jako pierwszego. Nie wiem, czy wszystko powiedziałam. Ogólnie to złote mleko ja stosuję już długo, bardzo. Nie wiem, czy mogłabym powiedzieć już kilka lat. Kurkumina jest wspierająca jako środek przeciwzapalny i odpornościowy, więc ja w to wierzę, albo chcę w to wierzyć. I ja już kiedyś Wam mówiłam, że ja bardzo lubię zajmować się takimi rzeczami, typu jakimiś zielarskimi nowinkami. I nie jestem znawcą, po prostu się inspiruję i uczę od innych osób, więc czasami wleci Wam jakiś taki fajny przepis na tym kanale. I to by było wszystko i mam nadzieję, że powiedziałam wszystko. Pokazałam rzeczy, które mogę pokazać. Wszystkich rzeczy niestety nie powinnam pokazywać. Muszę zostawić trochę prywatności dla mojej rodziny. Chciałabym bardzo pokazać komunię, zdjęcia, bo były przepiękne. Niestety trzeba zachować trochę prywatności. Więc co teraz? Przebieram się i lecę na swój ogródek. Trawa mi zarosła po pachy i trzeba się zająć kolejnym ogródkiem. Tutaj nic takiego nigdy nie robię, tylko koszę sobie, zresztą na pewno Wam kiedyś pokażę, koszę sobie tylko trawkę, czasami jakieś kwiatki, ogóreczki teraz posiałam, może coś wyjdzie. W tamtym roku wyszły. Pomidorki, ale tylko te koktajlowe. Warzyw tutaj nie sieję, bo tutaj jest pod spodem samo gruzowisko, więc nie ma sensu. I też nie ma sensu, żebym tutaj komuś szykowała jakby dobrej ziemi pod uprawę, ponieważ nie ma to sensu. Może ktoś, kto przyjdzie, będzie miał inne pomysły na ten ogródek. Więc jest jak jest. A cieszę się z tego, co jest na ten moment. Do zobaczenia, kochani, do kolejnego filmu. Mam nadzieję, że już zrobimy coś z kamyczków razem. Pokażę może Wam w następnym odcinku kilka sposobów na naszyjnik z kamyczków i tak, to będzie taki fajny temat, bo w kolejnym odcinku już na pewno
kamyczki będą gotowe. Pa!